Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejne ziółko. Dzisiaj zajmiemy się trendownikiem. Trendownik, mało znane zioło, jednak naprawdę bardzo cenne i ma naprawdę bardzo fajne właściwości, które po prostu dzisiaj chciałem Wam trochę przedstawić, omówić, ponieważ to zioło naprawdę warto znać, ponieważ jest tak cenne. Dzisiaj mamy taki wysyp chorób z autoagresji, czyli autoimmunologicznych, że głowa mała. A trendownik może tutaj naprawdę bardzo pomóc, ponieważ pomaga właśnie w hamowaniu autoagresji. Dlatego warto zobaczyć ten film, ponieważ trendownik jest tutaj bardzo cenną rośliną, jeżeli o to chodzi. Także zapraszam na dzisiejszy filmik. A więc tak, zacznijmy od tego, że trendownik bulwiasty lubi przede wszystkim wilgotne miejsca, okolice rzek, strumieni, jakichś bagien. W tym czuje się bardzo dobrze i dobra wiadomość jest taka, że jest dość popularny tutaj u nas w Polsce. Rośnie tak gdzieś do 120 cm. Kwitnie przeważnie w czerwcu, sierpniu. Oczywiście jest to roślina miododajna, przeciwzapalnie działa, przeciwbakteryjnie, przeciwskurczowo, przeciwbólowo. Zawiera również w sobie diosminę, która zmniejsza obrzęk oraz napięcie żył. Bardzo popularna staje się ze względu właśnie na działanie przeciwzapalne i stosuje się je szczególnie na choroby skórne, właśnie takie typowe z autoagresji, typu na przykład łuszczyca, egzema, AZS oraz ten cały inny wachlarz chorób autoimmunologicznych. Wspomaga również gojenie ran, infekcje jamy ustnej, tutaj również afty i tak dalej, ze względu też na te przeciwzapalne właściwości, które posiada. W zapaleniach gardła też bardzo często jest stosowana, jednak szczególnie bardzo polecam tutaj tę roślinkę, tak ze względu właśnie na te problemy skórne typu łuszczyca, tego typu rzeczy. Oczywiście wiemy, że łuszczyca to nie jest problem samej skóry, to jest po prostu objaw. Przyczyna łuszczycy leży głęboko w tym, że źle się po prostu odżywiamy. Czasami jest to jedna mała rzecz, która nam może szkodzić, ale to opisałem w części pierwszej naszej książki. Tam jest cały rozdział na temat łuszczycy właśnie i to też jest przy AZS-ie, egzemie i tak dalej. Także tam o tym po prostu więcej opisałem. Książka jest w opisie filmu, tak jak mówiłem, do pobrania. Dodatkowo bardzo często trendownik był stosowany w nadciśnieniu krwi, ze względu właśnie na to, że zmniejsza to napięcie żył przez zawartą w sobie diosminę. Bardzo często również był stosowany w zapaleniu migdałków, tutaj na przykład jako płukanki gardła, które bardzo fajnie tutaj pomagały. Również znajduje zastosowanie w zapaleniu pęcherza moczowego. Również był polecany przez różnego rodzaju zielarzy w niewydolności krążenia żylnego, gdzie tutaj nam takie coś występuje, także tutaj to również pomagało. W kontuzjach, jeżeli mieliśmy jakieś stłuczenia, siniaki, ponieważ zmniejsza przede wszystkim obrzęki tutaj. Dodatkowo jeszcze był stosowany przy oparzeniach termicznych, słonecznych na przykład, czy też w odleżeniach, jeżeli gdzieś ktoś długo musiał leżeć, po prostu również tutaj go stosowano. Był zalecany również w skąpomoczu, czyli po prostu kiedy oddajemy za mało moczu, nerki nie pracują tak jak mają pracować, że tutaj również był polecany. Również polecano go w zaparciach, ponieważ regulował tutaj wypróżnianie, więc wszystko to działało lepiej. Co ciekawe, również znalazłem informację, że był polecany również w osłabieniach serca, czyli po prostu gdzie to krążenie było słabe, to wtedy po prostu był polecany. Ciekawą informacją jest to, że bardzo często przy autoagresji, chorobach autoimmunologicznych poleca się też na przykład koci pazur czy czarci pazur. On występuje pod różnymi nazwami, ma ich nawet więcej. Jednak ta roślina jest dużo droższa i no nie zawsze łatwo ją też znaleźć, a tak naprawdę
to właśnie tutaj trędownik może śmiało zastąpić nam tutaj koci pazur. Ciekawą jego właściwością jest to również, że był stosowany w czasie powiększenia węzłów chłonnych. Czyli gdzieś nam węzły chłonne po prostu puchły i tak dalej, to wtedy również polecano na to trędownik, który pomagał to tutaj zniwelować troszeczkę wszystko. W reumatyzmie był również polecany, w róży, w alergiach, oczywiście też i przy czyrakach, przy hemoroidach, przy reumatyzmie również bardzo fajnie go polecano. A więc tak, no jak zrobić sobie tutaj na przykład herbatkę z niego? Ja to robię następująco. Biorę sobie jedną łyżeczkę trędownika na szklankę, zalewam to wrzątkiem, zostawiam to 30 minut stać, przecedzam i piję sobie tak gdzieś 2-3 razy po 200 ml przez 14 dni. Następnie, jeżeli mam jakąś przewlekłą chorobę, załóżmy łuszczycę, to wtedy zostawiam jeszcze taką dawkę podtrzymującą, gdzie jeden raz dziennie piję sobie 200 ml. I tutaj można to tak stosować gdzieś do maksymalnie 3 miesięcy, to jest taka góra, ale później należy zrobić 1 miesiąc przerwy przynajmniej. Naparem możemy oczywiście robić także kompresy tutaj na skórę, jeżeli występują takie problemy skórne jakieś typowe, czy też na przykład zapalenie spojówek, czy przy hemoroidach nasiadówki, tego typu rzeczy, można to tutaj również wtedy stosować. Nalewkę również możemy sobie z tego zrobić. Będziemy tutaj potrzebować gdzieś tak 100 gram ziela i zalewamy to po prostu tak jakoś 300 ml wody ognistej 40%, przepraszam, i zostawiamy to na 14 dni stać. Później to filtrujemy i przyjmuję to sobie 5 ml 2-3 razy dziennie. Można oczywiście wykonać też intrakt, wtedy proporcje są takie same, tylko używamy gorącej wody ognistej do zalania tego. Co zbieramy? W okresie kwitnienia, czyli teraz, zbieramy sobie ziele po prostu tutaj z tymi kwiatostanami, można to całkowicie sobie zebrać i suszymy to w temperaturze od 40 do 50 stopni Celsjusza. Także zioło to naprawdę jest bardzo, bardzo cenne. Ma takie charakterystyczne małe kwiatuszki. Ono tutaj jeszcze do końca nie rozkwitło, ponieważ tak troszeczkę tutaj cienia jest w tym miejscu, ale no tak to mniej więcej wygląda, jak to tutaj widzicie. Są to jak gdyby takie kuleczki z takimi małymi kwiatuszkami w środku. Bardzo cenne zioło. Trudno je przeoczyć, ponieważ jest dość specyficzne. Także warto się czasem porozglądać, ponieważ może to być naprawdę bardzo, bardzo cenne zioło, które warto znać po prostu. Także jak widzieliście, zioło jest naprawdę bardzo cenne. Warto je znać, warto je zebrać, jeżeli gdzieś po prostu będziemy przechodzić, gdzieś go spotkamy, ponieważ naprawdę może nam się przydać lub może się przydać nawet naszym znajomym, którzy mają różnego rodzaju dolegliwości z tym związane, żeby je troszeczkę załagodzić. Także naprawdę bardzo cenne ziółko według mnie, które naprawdę warto znać. Po więcej takich filmów wejdź na nasz kanał, kliknij w playlisty, znajdź playlistę zioła. Jest tam naprawdę bardzo wiele ziół już omówionych, ponieważ często pytacie o jakieś zioło, które już po prostu było 2-3 lata temu, przerobione 4 lata temu i po prostu nie przerabiamy ich jeszcze raz. Także one już tam wszystkie są, warto tam zajrzeć, warto się doszkolić, warto się douczyć. Możecie z opisu pobrać też nasze książki, które napisaliśmy. Jest tam kilka pozycji. W niektórych też znajdziecie już informacje o ziołach, które tam są dopisane do tego, o ziołach, które już wcześniej omawialiśmy. Także warto tam sobie zerknąć. Dzięki też wszystkim za wsparcie finansowe, ponieważ okres wakacyjny to jest po prostu bardzo niefajny okres, jeżeli chodzi po prostu o utrzymanie tego kanału i przetrwanie tutaj, ponieważ jest naprawdę bardzo ciężko na YouTube'a. Teraz to już prawie, że nie można liczyć, nawet na same pokrycie opłat nie starcza z tych reklam, które oni tutaj dają, także pozostaliście teraz tylko jeszcze wy. Także dzięki wam wszystkim, trzymajcie się, miłego dzionka, hej!